Działa? Działa. O, nawet światełko się świeci. Nadeszła wiekopomna chwila. Czy jakoś tam, nieważne. Witajcie. Zaczynamy dzisiaj ciężki projekt. Oczywiście mamy dzisiaj na tapecie pistoleciki Porfisa. No, będziemy działać. Jak już wcześniej pokazywałem, jest to modelek 416, 415, HV-LPEC do bazy oczywiście. No, jeszcze nie używany, nie testowany, będziemy dopiero się tym bawić dzisiaj. Biały Mercedesik do polakierowania, więc zobaczymy. Już prawie jesteśmy gotowi, jeszcze chwileczkę nam to zajmie, żeby to pooklejać wszystko. No i działamy. Popołudnie po pracy mamy, więc możemy działać. A, jeszcze trzeba uzbroić. Czyli tak jak mówiłem, 416 pójdzie baza. To jest właśnie ten HV-LPEC, zielony, pamiętajcie, zielony. Musimy uzbroić w reduktorki, widzicie, bo nawet zapomniałem, ale już mam przygotowane tutaj, to Wam pokażę. Na szybkiego odkręcimy sobie, zainstalujemy, będziemy działać. Sam jestem ciekawy, nie używałem ich w ogóle wcześniej. Jestem pełen obaw, że tak powiem, ponieważ no, jeszcze zawodowstwo to u mnie tutaj nie działa, że tak powiem. Zobaczymy, wybaczcie, ale jakaś chrypka od 2 dni chyba z przeziębienia. Skoki pogody niesamowite. No, tutaj zastosujemy reduktorka firmy Star. To jest reduktorek membranowy, tak jak na wcześniejszym filmiku, więc będziecie widzieć. O, taki membrankowy. Firma Star, żeby było widać. No, to będzie jeden. Tutaj mamy jeszcze drugi pistolecik. Oj, warunki polowe dzisiaj, bo warunki polowe mamy dzisiaj. Jeszcze drugi reduktorek. Drugi reduktorek mam z drugiego pistoleciku. Też Porfisik oczywiście, ten, który bardzo dobrze działa, 715. Takie właśnie większe powierzchnie jak typu malowania dzisiaj, to tak, to wchodzi zawsze ten z klarem. Jak najbardziej jestem przyzwyczajony, nauczony i działa dobrze. No ale woli testu dla Was dzisiaj, żeby było można sprawdzić te budżetówki, no bo te pistoleciki pewnie coś, kurczę, dalej nie zapytałem, ile one kosztują. Na Oliksie tam będziecie mogli sobie wyhaczyć, sprawdzić. Już odłożymy sobie tylko tutaj. Nie mam nawet półki, muszę jakieś półki zrobić z tyłu albo coś poogarniać, bo to jest jakaś normalnie katastrofa. Warunki polowe, jak to zwykle jest. Nie ma się co przejmować. O, tu jest drugi reduktorek, też membranowy, z tym, że ten jest firmy Italco. Już wcześniej pokazywałem. Firma Italco. Nie wiem, czy złapie ostrość, ale dobra, nieważne. Będziecie widzieć. No, albo widzieliście w wcześniejszym filmiku. Więc dobra, jesteśmy uzbrojeni. Czyli tu przygotowani. Dobrze, jeszcze potrzeba nam założyć kubeczek. Rozpałka do grilla, haha. Jak zwykle. Dobra. Kubeczek. Wjeżdża. Widzicie, czyściutkie wszystko, nawet nie używane, jeszcze nie ruszane. Aż normalnie żal używać, no ale do tego służą, żeby je używać. Fajnie spasowane, wszystko pasuje ekstra petardastycznie. Proszę bardzo, jeden mamy gotowy. Teraz jeszcze drugi kubeczek, 416. No, jestem bardzo ciekaw tych pistolecików. Po rozmowach tam, po konsultacjach jakichś ponoć pan Rafał już próbował. Mówi, że też bardzo fajnie działają. 1,6, 1,8 ciśnienie, nawet do 2 barów bez żadnego problemu. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Co prawda nie jest to metalik ani perła, bo tak się złożyło. No nie miałem nic innego na tapecie, żeby z jakimś metalikiem. Aczkolwiek pan Rafał mówił, że testował na metaliku i bardzo ładnie, równo metalika też kładą. Dobrze, ten gotowy. No i widzimy się za chwilę i taki szybki przeskok. No to zaczynamy. Mamy tutaj, jak widzicie, już przygotowane pistoleciki, jeszcze nie zalane farbą, bo to dopiero będziemy za chwileczkę robić. Teraz wjeżdża podkład. Farba to jest w ścianach. Tak jest. Teraz pada podkład mokro w mokro. Nie rozśmieszanie. Dobra, podkład mokro w mokro mamy przygotowany. Chodźcie, to Wam jeszcze pokażę tu. No bo tu mieliśmy jakieś uszkodzenie, które było zrobione, podszpachlowane i zrobione podkładem epoksydowym, żeby to zamknąć. Teraz musimy to ładnie przykryć troszeczkę podkładem mokro w mokro, żeby nam nie wyszło mapowanie w tym miejscu. Bo zazwyczaj jak kładziemy bazę w takiej sytuacji, to zauważyłem,
jakiś tam czas wcześniej, że jak położymy na to klar, to baza wsiąka bardziej na krawędzi podkładu epoksydowego do oryginalnej farby na samochodzie czy lakieru i występuje takie mapowanie. To nie jest tak widoczne, ale pod światło jednak jesteśmy w stanie to zauważyć. Tak samo tutaj mamy na drugim błotniku. No tutaj to już się w ogóle poprzedzierałem, no bo widzicie, są prześwity, ale za chwileczkę zastosujemy edge primera na przetarcie metalu tutaj w tym miejscu i w tym miejscu. I przyłożymy to delikatnie podkładem mokro w mokro. Pokażę Wam, jak to fajnie zgubić, żeby ta krawędź nie wychodziła. Rozpuścimy to rozcieńczalnikiem do cieniowania. No i tak samo tutaj. No i na zderzaku też mamy troszeczkę przetarć. W tym miejscu mamy jedno przetarcie. Musimy to też delikatnie przypylić podkładem mokro w mokro. Gdzieś tu jeszcze jakieś jedno było. O, z drugiej strony też mamy. Więc pokażę Wam fajny patent, jak tutaj widzicie. To częściowo, bo to jest przykryte akrylem zwykłym HS-em. Wybloczkowane, wyszlifowane, przygotowane do lakierowania i teraz musimy jeszcze po prostu mokro w mokro przyłożyć chociażby te miejsca i rozpuścić delikatnie. Już Wam pokażę. Mam taki bardzo fajny preparat do cieniowania. Jest to rozcieńczalnik Spectral, jak widzicie. Bardzo fajny, bardzo dobry. Stosowałem wcześniej jakieś inne, ale tragiczne. Ten jest mega fajny, tylko strasznie śmierdzi. Używajcie maseczek, bo to bardzo ważne. No i w sumie tyle. Jeszcze wrzucimy chyba edge primera na przetarcie metalu. A tu co mamy, kierowniku? Tu mamy maseczkę, też do ogarnięcia, ale nie wszystko naraz. Maseczka pójdzie jutro. Więc zaraz, gdzie ja tu mam? Żebym ja to jeszcze znalazł. Gdzieś go nie... A jest, dobra. Mamy też coś, nie musisz pokazywać tego syfutu. Chodźmy tam dalej. Mamy coś takiego. To jest podkład kwasowy reaktywny na przetarcia. To jest edge primer, bardzo dobry na przetarcia. Jeżeli mamy na przykład błotnik aluminiowy, tak jak w tym wypadku, i przetarliśmy się tutaj do gołej blachy. O, tu widać w tym miejscu jest przetarcie do gołej blachy. I tutaj mamy też przetarcie. To wystarczy go delikatnie wpylić tylko tym edge primerem, żeby zrobić bardzo cieniutką warstewkę i wtedy to nam pozwoli na to, żeby zabezpieczyć to antykorozyjnie. I na to już pójdzie podkład mokro w mokro. I jak będziecie dawać, to oczywiście bardzo cieniuteńką warstewkę, żeby to dosłownie tylko zapylić. I tyle. I to już wystarcza nam na zabezpieczenie. Dobra, to jeszcze teraz bez maseczki, bo tu nie będzie dużego zapylenia, to Wam pokażę ewentualnie. Standardowa moja ulubiona iwatka LPH 80. I jak widzicie, no nawet mamy za dużo, możemy ściągnąć na 1,5 bara. Do takich małych rzeczy typu mokro w mokro. No i zobaczcie, teraz spróbujemy. O, jeszcze wachlarzyk musimy sobie rozkręcić. Dobra. I delikatnie przykrywamy podkładem mokro w mokro, żeby po prostu nam się to zakryło. I teraz fajny patent, który ktoś mi zdradził, ale to dobra, zaraz przejdziemy do tego. Pokryjemy jeszcze to tutaj. Podsuszymy edge primera, żeby nam nie wszedł w reakcję. Chociaż to bardzo szybko paruje, więc nie powinno się nic dziać. No i kładziemy podkładzik mokro w mokro. Żeby przykryć te przetarcie po prostu. I zobaczcie teraz. Nie, ta puszeczka to jest pusta. Zobaczcie teraz, tu gdzie położyliśmy podkład mokro w mokro, zostaje nam taka mgiełka. Tutaj ten odkurz tak zwany i najlepiej, żeby się go pozbyć, możemy albo dołożyć żywicę do cieniowania, jak to troszeczkę podeschnie, zakryć to żywicą do cieniowania, ale to się stosuje zazwyczaj przy lakierach metalicznych bądź perłowych, żeby to ziarno się fajnie układało. To jest lakier solidowy, zwykły, biały po prostu, jakiś tam odcień. W związku z czym nie musimy się przejmować żywicą do cieniowania, ale możemy złagodzić to przejście, tą krawędź, żeby się nam nie postawiła ta baza jakby taka bardziej szorstka, rozcieńczalnikiem do cieniowania. Akurat nie, ten jest bardzo fajny. I też dosłownie delikatną, cieniutką warstewkę rozcieńczalnika do cieniowania i tyle.
I to się za chwileczkę bardzo fajnie rozpłynie. O, jeszcze smarknąłem tu nieładnie. Ale to nic nie szkodzi, bo podeszła mi rękawiczka na tym. I 2-3 kropeleczki spadły. Ale to nieważne. I ta krawędź się wtedy bardzo fajnie, ten nakurz, to napylenie się bardzo fajnie rozpływa. I nie mamy tego przejścia z rozcieńczalnika. No. Dorzućmy jeszcze z drugiej strony. Tutaj dosłownie bardzo delikatnie damy na zderzaczku. Tu mamy jakieś przetarcie. O, przykrywa się bardzo ładnie. Jeszcze tu gdzieś jakieś przetarcie miałem. Jedno chyba z tej strony, tak. Tu, o. Proszę bardzo. A ten podkład mokro w mokro, on jest bardzo dobry. Znaczy technologia tego podkładu jest bardzo dobra. Tu trzeba będzie rozpuścić, bo mamy za dużą krawędź. Bo często się może zdarzyć tak, że jakbyśmy napylili bazę na po prostu starą farbę czy dotarcia do plastiku, to po pierwsze ta przyczepność jest słabsza, a po drugie może nam wejść w reakcję. Kilka razy mi się zdarzyło tak, że baza mi weszła w reakcję i się po prostu zmarszczyło. A podkład mokro w mokro zabezpiecza nas przed właśnie tą reakcją. On jak się zwiąże, później dajemy warstwę kontrolną bazy i mamy tą pewność, że ta reakcja nie zajdzie i nic się nie zmarszczy. Gdzieś tu jeszcze było, tu jest jeszcze jedno przetarcie. O, tak. I chyba tutaj, o. I tutaj. Dobra, zaraz użyjemy jeszcze rozcieńczalnika do cieniowania i jeszcze drugi błotniczek mamy tutaj. No to trzeba wyłączyć ten. No i dobra, i jeszcze rozcieńczalnik do cieniowania. Dosłownie tyle i jeszcze tutaj na błotniku rozpuścimy go troszeczkę. No i to mamy na tyle. No to słuchajcie, startujemy. Już baza nalana. Mamy tutaj jakieś, nie wiem, 350 ml bazy białej. Chciałbym Wam pokazać też fajną rzecz. Niektórzy mają problem z ustawieniem pistoletu do lakierowania. Ten pistolet akurat nie ma zmiany miotły tutaj z boku, ale mogę Wam coś fajnego podpowiedzieć. Czasami jest tak, ale to się bardziej stosuje do klaru, że jeżeli chcemy położyć fajnie klar, wychodzi nam mora, bądź jest to dosyć trudne, żeby tą morę jak najgładszą zrobić, bo wiem, że dużo ludzi ma problem z tym właśnie. Jest jeden fajny patent. Załóżmy, że ustawiamy sobie ciśnienie, nie wiem, tutaj 1,8 bar. I teraz, żeby ustawić sobie troszeczkę miotłę, wpuszczamy ciśnienie na, powiedzmy, to, co mamy ustawione, jak widzicie, 1,8 bara i skręcamy troszeczkę miotłę, aż zacznie się nam podnosić, skręcamy po troszeczkę miotłę, aż zacznie nam drgać ta wskazówka, w sensie troszeczkę się podnosić. Zobaczcie. O, widzicie? Jak skręcam miotłę, ona się podnosi. Jak zaczyna się podnosić, to już mamy troszeczkę wachlarz skręcony i to jest ten punkt, to jest bardzo nieduże przestawienie. Jeżeli mamy na całej miotle rozkręconej ustawione ciśnienie, załóżmy to 1,8 bara i później puszczamy ciśnienie i troszeczkę skręcamy miotłę i w danym momencie nam zaczyna ta wskazówka, jakby to ciśnienie wzrastać tu na tym manometrze. To jest ten punkt, gdzie przestajemy i teraz miotłę mamy już ustawioną. Ona jest troszeczkę mniejsza, ale jest lepsze skupienie. I bardzo dobrze to się sprawdza, jeżeli kładziemy klar.
Teraz kładziemy bazę, więc rozkręcam miotłę na maksa. Jest to pistolet HVLP PC416 Porfisa. No i zaczynamy. Pierwszy raz go używam, nigdy w życiu wcześniej go nie używałem, nie próbowałem, więc to jest pierwszy raz. No zobaczymy, jak nam pójdzie. No to zakładamy maseczkę i startujemy. No powiem Wam, że wow. Zdjąłem maseczkę, żeby mnie było dobrze słychać, ale przepotężny ma miotła przede wszystkim i wydatek materiału. Wow, no jedziemy dalej, zobaczymy. Z drugiej strony drugi błotniczek, no i przechodzimy później do zderzaka. No, jestem pod wrażeniem, bo widzę, że kładzie tu bardzo ładnie. Zobaczymy, jak to za chwilę wyjdzie. No, bazę już mamy wysuszoną, jak widzicie zalany klarem. Będziemy kłaść teraz pierwszą warstwę klaru. Zaraz Wam pokażę, jak ta baza wygląda przed jeszcze klarem, żebyście zobaczyli. Lakierujemy dzisiaj lakierem bardzo dobrym APP Clarolac S Pro. Bardzo dobry lakier, bardzo fajny, dobry do użytku, bardzo ładnie się rozlewa. No i jak widzicie, mamy zalane PC415. No i przechodzimy i działamy. Tam będzie trochę szumiało, więc może nie będę nic mówić.
No, jeszcze chciałem spróbować pokazać Wam temperaturę. No 19 stopni, jest minus 6 na zewnątrz. Tu mój nadmuch działa też, chciałem Wam pokazać. Tu jest nagrzewnica i wentylator tam pcha powietrze, leci przez filtry, no i tu czyste powietrze już leci do nas. Powietrze leci 22 stopnie, 19 jest tutaj w środku. No troszkę chłodno, ale jest minus 5 na zewnątrz. No i to jest pierwsza warstwa. Troszeczkę zmorkowane, bo chyba przylałem za dużo bazy, ale jeszcze lakier się układa. Zobaczymy, jak będzie po drugiej warstwie. O, tutaj wyszło troszkę gładziej. O, jakiś śmietek tam widzę się pojawił. Jeden, drugi, trzeci. Trzeba będzie wyciąć. Zobaczymy. Ale tak to wygląda po pierwszej warstwie. Dolejemy drugą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, i jeszcze zobaczmy tutaj błotniczek. No, tu jest troszkę gładziej. Pierwszy raz używam tego pistoletu, więc to była taka trochę improwizacja, ale myślę, że sprzęt jest bardzo dobry i warto za te pieniążki go kupić. Pewnie coś w okolicach 600 zł będzie kosztował. Myślę, że będzie bardzo dobrym wyborem. No i wracamy po drugiej warstwie. No i jesteśmy już po drugiej warstwie. Jeszcze Wam chciałem pokazać, jak to wygląda. No ja nie wiem, czy to tak będzie widać fajnie, bo tutaj jeszcze oświetlenie mam takie sobie. No ale powiem Wam, że też jestem pod wrażeniem. Wydaje mi się, że jest bardzo fajnie. Jeszcze się lakier układa. Już tam złapię ostrość na światło. O, widzicie teraz. Troszeczkę morka jest. Ona się jeszcze złagodzi, jak się lakier zwiąże fajnie, bezbarwny. Wydaje mi się, że efekt jest bardzo fajny. Zobaczcie na zderzak, jak wyszedł fajnie, gładziutko. Ekstra, według mnie. Ciężko to jest też tak nagrać, pokazać, bo ja to telefonem nagrywam, więc jeszcze nie mam porządnej kamery, ale zobaczcie, jak się odbija. Może jutro w świetle dziennym to lepiej Wam pokażę, bo jeszcze dołożę do montażu, bo to tak nie widać za bardzo. Niby ta morka jeszcze jest taka, ale ona się jeszcze wygładzi. Co prawda jeszcze się uczę, więc profesjonalistą nie jestem. No i tutaj jeszcze błotniczek. Ale myślę, że jak na ten pistolet to jest rewelacja. Tu ta moreczka mi wyszła troszeczkę większa na tym błotniczku. Przez tą bazę chyba. Słabo mi tu ostrość łapie. No i jeszcze oczywiście mała wtopa. Poszedł mi malutki zaciek tutaj na samym dole. O, widzicie? Ale to jest takie miejsce, że jest łatwe do usunięcia, w związku z czym będzie fajnie. No, zobaczymy, jak lakier zwiąże już po wyschnięciu, bo to świeżo jest dopiero co wylane. No, jeszcze paruje. On jak się zwiąże, on jeszcze się troszeczkę wygładzi, bo to zawsze tak na drugi dzień jak przychodzę, to jest jeszcze bardziej gładkie. Jeszcze się fajnie układa. Ten S-Pro jest bardzo fajny. Ten APP. No i jesteśmy już po, jak widzicie. 415 świetnie sobie radzi do klaru. Mogę z czystym sumieniem ją polecić. Przyznam szczerze, musiałem troszeczkę skręcić na towarze, bo jest strasznie szybki ten pistolet. Nie jestem przyzwyczajony, bo zazwyczaj wolniej lakieruję, więc jestem przyzwyczajony do Davilvisa. Ale mega szybki pistolet. I bardzo fajną atomizację też ma. Miotły nawet nie skręcałem, po prostu skręciłem mu na drugą warstwę troszeczkę towaru, bo tak strasznie mi szybko lał, że bałem się, że pójdzie i tak poszedł zacior w jednym małym miejscu, ale to nieduży, tak czy spoko. Powiem Wam szczerze, że naprawdę warto. Za jakieś 600 zł to no nie widzę lepszego pistoletu na rynku, w tych pieniądzach oczywiście. Bardzo fajnie, równo się nim lakieruje, bo jak później mu skręciłem troszeczkę ten wydatek towaru, no to zaczęło mi się bardzo fajnie to układać i atomizacja bardzo dobra. Także
Klar oczywiście bez rozcieńczalnika, tylko utwardzacz 2:1 z klarem. Nic więcej, zero jakiegośkolwiek rozcieńczalnika. Zobaczycie jutro, jak lakier zwiąże, już dostknie na gotowo, to wtedy będziemy mogli już finalny efekt zobaczyć. Parę śmietków jest, jak na te warunki nieźle. Bardzo fajnie leży w dłoni, no jak 715, 717, praktycznie to samo. Fajna sprężyna, jeżeli chodzi o spust. Bardzo niezbyt mocna, nie za lekka, w sam raz według mnie. Jest bardzo fajnie wyczuwalny ten pistolet i ma bardzo fajną, równą miotełkę, jak widzieliście tam na natrysku próbnym. Zobaczycie też w przebitkach wcześniej. Prawdopodobnie to ma ogromny wachlarz ten pistolet, ogromny. Można go troszeczkę skręcić, ująć mu na towarze, petarda. Do lakierowania jakimś akrylem, busa, cokolwiek, wydaje mi się, że to będzie świetny pistolet. Bardzo fajna atomizacja i bardzo szybko kładzie. Także tyle. Pierwsze testy zupełnie w ciemno. No i myślę, że warto. Pozdrawiam. Do zobaczenia.